person, Sylvia, says, I start to work therapeutically with couples in crisis, and I'm very interested of Noni's experiences, your experiences in this area. If you could give an advice for a person who just starts this kind of practice, what would you say? Well, the first advice is provocative interventions are very complex, so I wouldn't just start without really getting to know it before you start doing it with a couple. There can be a lot of problems. There can be a lot of problems if you are provocative without really loving the couple. That's the main thing with this approach. First, how often do you want to translate, Domenica? How many pauses do you want? Yeah, I try to take some notes, but if you stop here, that's great. So okay. After one sentence or two sentences. Yes. Więc Noni odpowiada, że jest to złożona sprawa, praca prowokatywna z parami. I na pewno bardzo ważne jest, żeby najpierw dobrze poznać podejście prowokatywne, jeśli chcemy używać jego z parami. I też bardzo ważna, istotna rzecz to, żeby naprawdę pokochać tę parę, jeśli chcemy z nią pracować prowokatywnie. So I have now worked for 50 years with couples, and in the first 15 years until 1985, sorry, I worked in the conservative, normal way, and then I started to work provocatively, and I found out it's so much quicker and more efficient if you do that. But you have to be really neutral, never be on one side. I mean, you shouldn't be there anyhow, even when you are not provocatively. But if you work provocatively, it's essential that you are not with a woman or with a man, and don't be a party of one of them. Okej. Więc ważne jest to, że pracuję z parami od 50 lat i pierwsze 15 lat, czyli do 1985 roku pracowałam w tak zwany konserwatywny sposób, taki tradycyjny sposób, jeszcze nie prowokatywnie, i uświadomiłam sobie, że praca prowokatywna z parami daje o wiele lepsze rezultaty, szybciej daje rezultaty, jest bardziej efektywna, działa szybciej i skuteczniej, i że bardzo ważne jest to we wszystkich metodach, niezależnie od metody, ale w prowokatywności szczególnie, żeby pozostawać neutralnym, czyli żeby nie brać żadnej ze stron, ani żony, ani męża, czy partnera, partnerki, tylko pozostawać bardzo neutralnym. So you make the couple laugh about the things where they normally fight. And that is a very essential part, humor in this way. So if a woman says, they come to me, normally it's the women, and they say to me, fix this one, and they mean fix my husband because he's not okay, then you start to show her idee fix, her where she's stuck, where she thinks he has to be fixed, but she also should realize that it's never only one person who is the cause of troubles. Okej. Więc to, co jest istotą takiej pracy z parami, to jest to, żeby pary zaczęły śmiać się z tych rzeczy, które prowadzą do kłótni, czy w których normalnie się kłócą. Czyli ten element humoru jest bardzo ważny w pracy z parą. I też sytuacja taka, że i najczęściej jest to kobieta, która jest tą, która inicjuje przyjście na terapię, i jeżeli ona mówi do mnie napraw tego, czyli ma na myśli swojego męża, to, że pokazuje jej tę myśl, czy to przekonanie, na którym się zafiksowała taka idea fix, pokazuje to, wyolbrzymiam to i uświadamiam jej, że to nie jest nigdy tak, że to tylko jedna osoba jest tą osobą, która musi być naprawiona, używając tych słów. Yes, and as soon as they both can laugh about things where normally steam coming out of their ear, they can be more relaxed when the same problem arises in their real life. Więc jeśli udaje się zrobić tak, że tam, gdzie normalnie
para z uszu im bucha, kiedy się kłócą, zaczynają się z tych spraw śmiać, jest bardziej prawdopodobne, że w normalnym życiu później, już poza samą terapią, będą podchodzili do tych tematów z większym dystansem, z większym luzem.